jakiś koszmar. O której pojawili się napastnicy? Jakoś tak po 8 zaczął się serial. Zapukali. Alinka poszła otworzyć. Była pewna, że to Lucia po coś przyszła. Wtargnęli do środka. Musieliśmy stanąć przy ścianie pod oknem. Ilu ich było? 2. Mieli kominiarki, ale widać było, że to młodziaki. Mordercy. Zaczęli wywalać wszystko z szaf. Wrzeszczeli, że chcą pieniądze, złoto, kosztowności. I wtedy ja im powiedziałem, że wylądują w pierdlu. No to jeden walnął mnie w twarz. Przewróciłem się. Drugi zaczął kopać po całym ciele. Straciłem przytomność. Nic więcej już pan nie pamięta? Nie, bo pamiętam, potem jakoś się ocknąłem. Alinka płakała, błagała ich, żeby nie zabierali wszystkiego, bo przecież jesteśmy biedakami, zresztą jak reszta sąsiadów. Co było potem? Zerwali jej złoty łańcuszek z szyi, pamiątka po jej babci. Ściągnęli z palca obrączkę i pierścionek i wtedy Alinka zemdlała. Chciałem wezwać karetkę, ale nie pozwolili. Alinka od dawna chorowała na serce, ale tego ataku nie przetrzymała. Umarła. Umarła mi na rękach. Ja nawet nie mogłem pójść do łazienki po lekarstwa, ani wezwać karetki. Nie pozwolił. Musimy zabezpieczyć mieszkanie. Ma pan gdzie się zatrzymać na kilka dni? Do Ryśka pojadę. Mojego brata. On mieszka na Jasielskiego. To na drugim końcu miasta jakoś dojadę. Dobrze, to ja pana odwiozę. Może pan zabrać kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Ja się do pana jeszcze odezwę jutro. Na dzisiaj już wszystko. I co tam? Nie ma śladów pobicia, urazów. Na oko na tę chwilę można stwierdzić, że zgon nastąpił bez udziału osób trzecich. Może to zawał? Na oko tego nie stwierdzę. Na 100% powiem ci po sekcji. Zabieram ją stąd. Myrcyn? Co? A kiedy może tu przyjechać? Dobra, dzięki. Kurwa mać! Prokurator pojechał do trupa na przejeździe kolejowym. Będzie tutaj najszybciej za 4 godziny. Dobrze. Będziesz miał chwilę, żeby tu trochę ogarnąć. A co tu jest do ogarniania? Kobieta zeszła na zawał. Powinienem szukać tych, którzy do tego doprowadzili, a nie siedzieć tu i kwitnąć. Za jakieś 2 dni będzie pan mógł wrócić do domu. Do pustego mieszkania. Kurwa, Magdzie też na nas musiało trafić, no. Nie mogli sobie znaleźć jakichś bogaczy. No, przykro mi. Przypadek. Gówno nie przypadek. Gdybym ja odebrał ten telefon, to zupełnie inaczej bym z nimi rozmawiał. Nie wcisnęliby mi żadnego kitu. Chwila. Jakiego kitu?
Kto do was dzwonił? No ktoś, oni zadzwonili 3 dni temu. Odebrała Alinka i uwierzyła, że to Damian, nasz wnuczek. To widocznie ktoś od nich badał teren. No, ale po co dzwonił? No po kasę. Ponoć Damian błagał o pomoc, że ma jakiś dług. No to Alinka, jak tylko to usłyszała, od razu pobiegła do banku i wypłaciła wszystkie nasze oszczędności, 10 000. Chwila. A po kasy miał się zjawić jakiś jego kolega. Czyli oni nie trafili na was przez przypadek? Alinka, jak mi umierała na rękach, to przez cały czas przepraszała, że to przez nią. Alinka kochała Damiana, chciała mu pomóc. I to, za to spotkała ją taka śmierć. No i co ja teraz bez niej zrobię? Dobrze. Jedźmy już. Pan Lesław przez całą drogę do brata wyrzucał sobie, że jego żona jeszcze by żyła, gdyby napastnicy okazali odrobinę współczucia i pozwolili mu wezwać karetkę. No tak, no. Ale gdyby mieli współczucie, to przecież nie obrabowaliby i nie napadli pary starszych, ubogich ludzi. Co, całą noc nad tym siedziałeś? Tutaj masz wykaz numerów i połączeń do denatki. Tam sprawdziłem te, które się w miarę regularnie pojawiały, no i te, których wcześniej nie było. Dobra, to skup się na tych z 4 ostatnich dni. Wtedy dzwonili ci z metody na wnuczka. To znaczy, ja tam znalazłem takie 3, które wyglądają na obce, to może na nich się skupię. No jeden na bank będzie wyłączony. Pewnie napastnicy go wyrzucili albo się go pozbyli. Też bym tak zrobił na ich miejscu. Myrcyn, słucham. No. Fajnie. Zaraz nam kogoś wyślę, dzięki. No, ładnie, ładnie. Majcher, mam coś ciekawego. Ja też właśnie miałam do ciebie dzwonić. 2 miesiące temu 2 napastników napadło na mieszkanie starszej kobiety. Obrabowali ją. Na wnuczka. No dokładnie, na wnuczka. Stefania Łabęcka. Próbowała się bronić, pchnęli ją na ścianę. Wszystko w każdym razie się skończyło tylko na tym. Kim byli sprawcy? No właśnie nie ujęto ich. Mieli kominiarki, ona nie mogła ich rozpoznać i sprawa się rozmyła. Dobra, dasz mi numer sprawy? Tak. Czekaj, dzięki. A chciałbyś coś powiedzieć? Tak. Mogłabyś pojechać do kamienicy tych napadniętych z wczoraj i pogadać z sąsiadem z parteru? Facet miał kamerkę na klatce gdzieś zamontowaną. Może coś się nagrało, co nam pomoże. Mówisz, że sąsiedzki aktywista? Lubimy takich. Dwa, 3 razy w miesiącu gówniarze mi się włamywali do piwnicy. No. Tak mi wkurwili, że nie ma pani pojęcia. No tak, no ale proszę pana, no włamania zgłaszamy na policję zgodnie z prawem. Pani tak na serio? No, oczywiście, że zgłaszałem i nic. Dlatego wziąłem sprawy w swoje ręce. A sąsiedzi wiedzieli, że pan ich nagrywał? No, wiedzą. Ja niczego nie ukrywam. Generalnie to nawet zadowoleni są. Wie pani, bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach to rzecz najważniejsza. No tutaj z tym akurat średnio się panu udało. No tak. Alinka i Lesia, tacy porządni ludzie. Dobra, zobaczmy, co mamy. Ale uprzedzam, cudów nie będzie. Kupiłem najtańszy sprzęt, na inny nie było mi stać. Nie no, nic nie widać. Czarno-biały obraz, napastnicy ubrani na czarno w kominiarkach, nie do rozpoznania. Uprzedzałem. Dobra, może przy ich wyjściu coś więcej zobaczymy.
Cwaniaki się pilnowali. Żaden ryja nie pokazał. No liczyłam na więcej. A co tam się wczoraj działo w nocy, pani Dzielnicowa? Bo ludzie gadają, że tam Alinkę to nożem zadźgali, a wcześniej chcieli gwałcić. Niech pan plotek nie słucha, dobra? Dobrze, ja to zatrzymam. Przejrzę jeszcze raz, może coś przeoczyłam. Oczywiście. Taki nieszczęśliwy, to pod samym nosem. No. Tam Lesio tam czasem gadał na Alinkę, no, tam psioczył na nią jak to mąż na żonę. No i niech pani spojrzy. Ciach! I kobiety nie ma. Pan Zych narzekał na żonę? No, tak, wie pani jak to jest. No. Teraz to pewnie sumienie go gryzie, że takie głupoty gadał. No. Ale kto czasem nie gada na starą? No kto? No. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Coś nie tak? Ma pani uprawnienie? To do roboty. Do jakiej roboty? Wojna się szykuje, albo zamach. Nie wiadomo, co strzeli im do głowy. Kto? Gdzie? O co pani chodzi? Koło garaży kręci się jakiś kilku w mundurach. Mają broń. Ruszyć pani chciała, czy nie? Przyjeżdżając na szkolenie na Korczaku, wydawało mi się, że znam takie miejsce jak własną kieszeń. Że nic mnie tu nie zaskoczy. I miałam rację. Wydawało mi się. Mamy numer telefonu, z którego napastnicy dzwonili do Denatki 4 dni temu i do tej drugiej napadniętej, tej Stefanii Łabęckiej 2 miesiące temu. Czyli to ci sami. Musieli je gdzieś wcześniej obserwować. No ale, że nie zmienili numeru telefonu? Albo tacy durni, albo bezczelni. Zlokalizowaliście numer? Nie, telefon jest wyłączony, w ogóle się nie logował do sieci. Czyli jednak nie tacy durni. A na kogo był zakupiony? Nie wiem, chyba na jakiegoś żula, no. Nie wiem, koleś chyba wziął po prostu numer na siebie za flaszkę. Super. No to jesteśmy w dupie. No, jesteśmy. Nie ruszać się! Proszę pani, ale my to wszystko Odsuń się od tego i ręce na kark! O to chodzi? Do To mnie. wszystko wyjaśnimy. Wyjaśnimy. 08 do 00. 00. Mów, ósemka. Potrzebuję wsparcia. Zatrzymanie podejrzanych z bronią. Jarzębinowa, róg Słowackiego. Wysyłam, bez odbioru. Ale jacy podejrzani? Co pani w ogóle Cisza! mówi? Jakby? Ale o co pani chodzi? Cisza. Front przebiegał 50 km stąd. W weekend jest rocznica i po prostu chcieliśmy ją uczcić. W tych mundurach. Nie, te są zwykłe. My będziemy mieli takie szyte specjalnie na miarę. Takie do rekonstrukcji. No dobrze, no i co? Ta broń też do rekonstrukcji? No a jak? Żołnierz bez karabinu ma być? Długo jeszcze, bo my musimy się zbierać. Bo? No, chodzi o to, że chłopaki z Mirosławic na nas czekają już od godziny. Skoro już tu siedzę, to mogę napisać im SMS-a, że nas psy trzymają. Jak skończymy, to napiszesz. To jest życie, a nie rekonstrukcja. No ale już nas pani zna. My pacyfiści jesteśmy. Ciekawe, pacyfiści, którzy rekonstruują wojnę. Lepsza udawana wojna niż prawdziwa. Oj, chodzi o to, że chłopaki muszą jakoś rozładować ten testosteron. Tak już jest. Zamiast chlać, ćpać czy lać się po mordach, no to ćwiczymy musztrę, spotykamy się, badamy fakty, walczymy. Co prawda na niby. No dobrze, nie możecie, nie wiem, zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej? Tam się dużo dzieje i testosteron się przyda. Bez urazy, ale baba faceta nie zrozumie. Dobrze. Tylko nie straszcie starszych pań, bo nie będzie miło. Czyli ktoś na nas doniósł? Kto? To akurat są informacje poufne. I weźcie się może za coś innego, nie wiem, za randkowanie na przykład. Miłość jest lepsza niż wojna. Odmaszerować. Możesz?
Dzięki. Gdzie tak pędzisz? Co, zimne piwko czeka? Proszę cię. Technicy właśnie namierzyli telefon, z którego dzwonili do napadniętych wczoraj. Zalogował się do sieci. Ty, no to może się przydam. Jak? Przecież ty już jesteś po służbie. Chociaż... Grałaś kiedyś w jakimś teatrzyku? A grałam. Tak? Tak. To mam dla ciebie rolę. Chodź. Piotrek, kurwa, otwieraj te drzwi! Piotrek! Wiem, że nią spałeś, kurwa! Otwieraj! Dobra, Piotrek, wybaczam ci, no! Otwórz, proszę, Piotrek, kocham cię! Po chuj drzesz pizdę, kurwa, głupia cipo, nie ma tej żadnego Piotrka! Policja! 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 Pokaż ręce! Pokaż ręce! Kurwa, już! Już lecę! Co robicie? Co jest? Kurwa! Co wy robicie? Kurwa, o co ci chodzi? Ja pierdolę, zostawcie nas, ty kury! Kurwa, o co wam chodzi? Dowiesz się później. Tak jak mówiłem, wzięliśmy kasę, jakieś fanty, był tam też stary dziad, daliśmy mu w ryj, bo za bardzo chojraczył, no i tyle, kurwa, proste, koniec, po sprawie. Jak namierzaliście swoje ofiary? Ofiary? No w aptece, no stare baby lubią tam sobie przychodzić, postać w kolejce, kurwa, poględzić, opowiadać połowę swojego życia, no to jest proste jak budować cepa. Ty dzwoniłeś czy kolega? Ja okradłem, przyznaję się, tylko że nikogo nie zabiliśmy, no kurwa, odwal się ode mnie. No nie zabiliście. Ale zastraszyliście na śmierć. Kobieta nie żyje, finał ten sam. Wy idziecie siedzieć. Nie, chwila. Faktycznie, okradliśmy ich z Szymkiem, tę starą babę z Jasielskiej też, ale nikomu włos z głowy nie spadł. Ta kobieta zasłabła, nie pozwoliliście wezwać pogotowia. Mąż chciał podać leki, ale mu zabroniliście. No, ale przecież jak mówię, no nic się nie stało, przecież ta stara baba jak wychodziliśmy, siedziała na tapczanie, jęczała coś, no była żywa, kurwa. Dobra, chcesz się bawić, to się bawmy. Posiedziesz sobie na dołku, skruszejesz. No i zobaczymy, jak będziesz potem śpiewał. Szymon Głogowski mieszka z rodzicami. Nic nie znaleźliśmy u niego na chacie. Trochę gotówki, prawdopodobnie z na tych poprzednich kradzieży, ale jeszcze to sprawdzamy. Jakieś flaszki skitrane przed rodzicami, skręta. A u tego drugiego chłopaka, Miłosza Labudy? No właśnie u niego była główna meta. Tam znaleźliśmy fanty, jakieś pierścionki, wisiorki, łańcuszki. A czemu pytasz? Wiesz co, no pojadę do tej pierwszej pokrzywdzonej, Łabęckiej. No pokażę jej zdjęcia. Może rozpozna swoje rzeczy. Może. Ja właśnie szykuję się do okazania z panem Lesławem Zychem. No, to coś da? Przecież napastnicy byli w kominiarkach, oni są nie do rozpoznania. No z gęby nie. Ale w trakcie napaści wrzeszczeli, gadali. Może ich rozpozna po głosie. Zawsze to coś. To wyślij mi tylko te zdjęcia przedmiotów zabezpieczonych z kradzieży i jesteśmy w kontakcie. Dobra. Powodzenia. Dzielnicowy potoczny jest? Jest. To wołaj go, to pan szybko, raz, dwa. Jutro. Dzisiaj go nie ma. O nie, ja się stąd spławić nie dam. Muszę porozmawiać z kimś kompetentnym natychmiast. Majcher! Pan do ciebie. O co chodzi? Ja nie wiem. Szeryf z Teksasu ci wszystko wyjaśni. Rekwiruję. Ale to moje, prywatne. Dowód zakupu mogę pokazać. Świrze jeden. Złodziej, niech go pani aresztuje. Ty czep się tramwaju, ty masz postop pod sufitem. Nie, ty masz Wszyscy pewno, tak. to wiedzą na całym Gorczaku. A pani to jeszcze nie wie, bo pani jest tutaj nowa. Tak, a ręka sprawiedliwości cię dosięgła z boju ty jeden. Spokój. Po kolei, co się stało? No to złodziej na kradzionym rowerze po Gorczaku jeździ. Pieprzysz, kłamco jeden. Prawdę mówię, ja tu z prawa i porządku pilnuję. Wszyscy na komisariacie o tym wiedzą i są mi wdzięczni. Idź się leczyć do lekarza od nóg, bo na tego od głowy to już jest za późno. Baranie! Dobra, tak tego nie załatwimy. Panie Mastalerz, proszę, żeby pan wyszedł na korytarz. Potem pana zawołam.
Jak to mam wyjść? Będziecie rozmawiać za moimi plecami? A co? Bo... Cymbał. Brzmiący. Zapraszam. Dobra, to po kolei jak to było z tym rowerem? Jadę sobie spokojnie po chodniku i nagle słyszę jakieś takie krzyki, coś za mną. Ja nie wiedziałem, że to o mnie chodzi, więc spokojnie, pomalutku jadę sobie dalej. A tu naraz cap mnie coś za kołnierz, przewracam się, a ten ciul normalnie mi kajdanki na ręce zakłada. Bo? Boże, ja niby jechałem na kradzionym rowerze. No dobra, no a skąd pan ma ten rower? A dostałem od wnuka w prezencie na Dzień Dziecka, na Dzień Dziadka, żeby dbać o zdrowie, o kondycję. Proszę zobaczyć, po 8 tygodniach normalny kaloryferek, a po zawale ani ślad. Dobrze, no ale wróćmy do tego roweru. Ma pan go od wnuka, tak? Tak, od ziemowita. A z nim to lepiej uważać. To niebezpieczny wariat, ma urojenia. Najlepiej byłoby go sądownie wysłać na przymusowe leczenie. Radzę wam zrobić to najszybciej jak się da, bo może być za późno. Pan numer 1, krok do przodu. Proszę krzyknąć: zamknij ryj, dziadu. Zamknij ryj, dziadu! Numer 1, krok do tyłu. Pan numer 2, krok do przodu. Proszę krzyknąć: zamknij ryj, dziadu. Zamknij ryj, dziadu! Numer 2, krok do tyłu. Pan numer 3, krok do przodu. Proszę krzyknąć: zamknij ryj, dziadu. Zamknij ryj, dziadu! Może to on. Cholera. Nie wiem. Spokojnie, mamy czas. Numer 3, krok do tyłu. Pan numer 4, krok do przodu. Proszę krzyknąć: zamknij ryj, dziadu. Zamknij ryj, dziadu! Nie, raczej nie. To był ktoś inny. Numer 4, krok do tyłu. Nie wiem, ja już nic nie wiem. Ci tutaj, no to mogli być oni, albo nie. Ja już nie daję rady. Dobrze, rozumiem. Może spróbujemy jeszcze raz za kilka dni. Przepraszam. Na bank to kradziony rower. A skoro na nim jechał, to znaczy, że go ukradł. A skoro go Panie ukradł... ma talerz. Jak się kogoś oskarża, to trzeba mieć dowody. Za kogo mnie pani ma? Przecież ja na prawie się znam. O, i dowody mam. Działam w tutejszej grupie osiedlowej. No, właściwie to w 12. Omawiamy sprawy związane z Gorczakiem. Kupię, sprzedam, pozamiatam. I 2 miesiące temu ktoś ogłosił, że skradziono mu rower z piwnicy. Niech pani spojrzy, taki sam jak tego gościa. No dobra, no to pan mi prześle te ogłoszenia. Za kogo mnie pani ma? Przecież ja dostarczam towar w pakiecie. Jest złodziej, to jest i rower. Stoi przed budynkiem. Zabezpieczony. A tu jest jakiś numer telefonu. A, tego nie sprawdzałem. No nie mam do tego uprawnień. O, ciekawe. A do zakładania kajdanek ma pan uprawnienia? Powinien pan przyjść i formalnie to zgłosić. I co, i zajęlibyście się tym? Nie, no przecież wy macie ważniejsze sprawy na głowie. No nie chcę się czepiać. Ale kiedy ostatnio odzyskała pani skradziony rower? Aha, no właśnie, dlatego nie obciążam was takimi duperelami. Przynoszę wam gotowce do paki i po sprawie. Dobrze, ale pan zaatakował człowieka na ulicy. No to jest samosąd, to podlega pod paragraf. A, dobra, ja wiem, że pani musi taką regułkę wygłosić, tak. Ale ja to pani wybaczam, bo pani jest nowa. Pani sobie wpisze w rubryczkę, pani dzielnicowa, że ten rower to jest pani zasługa. Ja zadowolę się moralnym zwycięstwem. Pan Kazimierz był przykładem bardzo źle pojętej postawy obywatelskiej. Gdyby każdy tak robił, to strach pomyśleć.
No ale skoro rower został skradziony, to musiałam doprowadzić sprawę do końca. Formalnie i zgodnie z prawem. Ja byłem pewny, że jak zobaczę tych zbirów, to ich rozpoznam na bank. Bez zająknięcia. Zawiodłem pana. A przede wszystkim Alinę. Panie Lesławie, spokojnie. Ja wiem, że pana dużo kosztował przyjazd do nas i widok tych bandziorów. Ja wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Do mnie to ciągle nie dochodzi. Mam wrażenie, że Alinka wyszła gdzieś tylko na chwilę do sklepu, może do sąsiadki i że zaraz wróci. Mamy już dość dowodów, żeby ich skazać. No to po co ja tu przyjeżdżałem? Przepraszam. Przepraszam, ale to za dużo po prostu. Za szybko. Do tego już jutro pogrzeb żony. Przepraszam, muszę odebrać. Wyrcyn, jeżeli to jest coś ważnego, to co? No, toś mnie chłopiec załatwił. O, to jest właśnie ten rower, pani dzielnicowa. No, wypisz, wymaluj. Sam widziałem kilka takich rowerów, a na Gorczaku to może że 100 albo i więcej, ale mój pochodzi z legalnego źródła. Tak, no ale panie Adamie, no za dużo szczegółów tu się zgadza. Ten sam kolor, marka ta sama, nawet zadrapanie na ramię jest to samo. Mówiłem, kradziony. No, nawet jak tak, to mój wnuk nie miał o tym zielonego pojęcia. A da mi pan numer telefonu do tego wnuka? A po co? To są rutynowe działania. No, pani dzielnicowa, to musi pani wezwać tego gówniarza na przesłuchanie. No, takie są procedury. Jak będę szukała sekretarki, to do pani zadzwonię, panie Kazimierzu. No ale to pana wnuk dał ogłoszenie o kradzieży. No, ale po co? To jakieś głupie, nie? Dobra, rower zostaje u nas, a pana wnuk musi się zgłosić na komisariat na wyjaśnienia. Oczywiście ja mogę wysłać po niego funkcjonariuszy, ale lepiej dla niego, żeby sam się zgłosił. Załatwi to pan? Mirek, słuchaj, możesz mi przygotować listę... Albo dobra, czekaj. Działchaj, nie uwierzysz. Co? Alina Zych, ta denatka z wczoraj. Nie zeszła na zawał, tylko została uduszona. Patolog do mnie dzwonił. Co? Jak to? No, charakterystycznie przekrwione narządy wewnętrzne, jak przy nagłym odcięciu dopływu powietrza. Ja obstawiam poduszkę. Czekaj, no to kto to zrobił? Bo ten facet mówił, że ona zasłabła, że nie mógł wezwać karetki, że umarła mu na rękach. No, czyli ktoś tutaj kłamie. No, oprócz denatki. No bo śmierć zawsze prawdę ci powie. To tak mówi twój stryjek? Nie, ja tak mówię. Możesz otworzyć? Oszustwo, napaść, kradzież. Do tego jak na razie przyznali się podejrzani. Do uduszenia już nie. A to jednak zabójstwo z premedytacją. Ktoś tego dokonał i ktoś musiał ponieść konsekwencje. Alina Zych została uduszona. Który z was to zrobił? To jest kurwa jakaś farsa. Najpierw na początku oskarżyliście nas, że nie wezwaliśmy karetki, że nie wzięła pigułek, a teraz, że ją udusiliśmy? Takie są fakty. Dobra, mówcie po kolei, jak to było. Mówiłem już 100 razy. To powiesz to pierwszy. Dobra. To było tak. 3 dni wcześniej zadzwoniłem do tej starej baby, że jestem jej wnuczkiem, że potrzebuję 10 koła, no i że nie mogę się sam pojawić na miejscu, więc przyjedzie mój kumpel. No i zgodziła się. No i co? No i przyszliśmy, zadzwoniliśmy do drzwi, babka nam otworzyła, no to co? No, wzięliśmy kasę, jakieś tam siano, no i finito, no. To wszystko. Był tam jeszcze jakiś stary dziad. Stawiał się, więc walnęliśmy go, zamroczyło go i przestał fikać. Ale tak jak mówiliśmy, no, jak wychodziliśmy z tego mieszkania, to stara jeszcze żyła, no. Nie jesteśmy mordercami. Ta? To se w tej izbie jeszcze posiedzicie. Bercyn, słuchaj,
Ten koleś od kamerki, ten na klatce schodowej, on mówił, że Zych narzekał na żonę. Pokaż mi chłopa, który nie narzeka na babę. Przestań. Oprócz ich dwóch tylko on tam był. Co proponujesz? Zobaczysz. Komisarz Byrcyn jest wkurzający, wybuchowy i zadziorny. Ale na szczęście nie jest uparty jak osioł. W 3 żołnierskich słowach wytłumaczyłam mu plan działania, a on go natychmiast podłapał. No ale przecież ma pan klucze, mógł pan sam przyjść i sprawdzić wszystko, co trzeba. Ja już nie mam do tego wszystkiego nerwów, ledwo żyję. Tak, rozumiem. Ale pojawiły się nowe okoliczności. Jakie? Może pan mi jeszcze raz opowiedzieć, co tutaj się wydarzyło? No ale po co? No bo wcześniej pan był świeżo po napaści, zdenerwowany. Może pan teraz coś sobie przypomniał? Coś, co może doprowadzić nas do sprawcy. Nie, jakiego sprawcy? No przecież macie tych bandziorów. To ich powinien pan gnębić, a nie mnie. Po kolei. Przyszli, dokonali napaści, rabunku, pobili pana i wyszli? Nie wiem, byłem nieprzytomny. Jak wychodzili? A kiedy pan zauważył, że pana żona źle się poczuła? No tak, to znaczy, że czy ja się ocknąłem, jak Alina... Oni wychodzili, tak. Oni wychodzili i zobaczyłem Alinę, jak leży. Aha. A wcześniej mówił pan, że oni zabronili panu wezwać pogotowie, podać leki. No, bo mi zabronili. Aha. Ale teraz pan powiedział, że oni wychodzili, jak pan odzyskiwał przytomność. No tak, ale ja próbowałem reanimować Alinę, podać jej leki. A to dlaczego pan nie zadzwonił na pogotowie, tylko po policję? No bo już nie żyła, no. A poza tym mi zabronili. Aha. Wiesiek? A ty tu po co? Dzielnicowa po mnie przyszła. On tu niepotrzebny. Panie Maliszek, czy kiedykolwiek pan Zych skarżył się na swoją żonę? To raz. A ty co, święty, co? Może ani razu? Twoja Luśka to całe życie się z tobą użera. Jak to w małżeństwie, no. Ale nigdy nie mówiłem, że mi cholerę udusi. Takie tam gadanie udusi. No. Takie dziwne. Luśka nieraz słyszała, jak się drzesz na Alinę. Ty dziro, ty stara ruro, ty gnido. A co? A mnie przy kielichu nieraz gadałeś, że gdybyś się pierdla nie bał, to posłałby się tam. W ciągu sekundy zdruzgotany wdowiec zamienił się w gotowego na wszystko furiata. Jestem przekonana, że gdybyśmy nie odciągnęli go od sąsiada, ten podzieliłby los żony Lesława Zycha. 50 lat z tą czepianską, zrzędliwą babą. To przecież jak wyrok, no. Ciągle jej coś nie pasowało. A to nienaprawiony kran, a to za mało kasy z wypłaty. Brudne gacie, kolega, co wpadł na kielicha. Dlatego pan ją zabił. Człowieku! Ożenisz się tu, przestaniesz się dziwić. Jak młoda, to chętna do bzykania. A potem leżała odwrócona plecami. Ale godzinami wpatrywałem się, gapiłem się jak ten dureń w sufit. No dramat po prostu. Ciągle tylko to... Szuranie po podłodze tymi kapciami. W tej z powrotem, szło. To gdranie pod nosem. W nocy to tak chrapała, że tynk się z sufitu sypał. To nie było życie. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo, gówniarzu. A o rozwodach pan słyszał? Rozwodach. Na stare lata, co? I co dalej? Miałbym się wynieść z mieszkania może, co? A gdzie? Do Wieśka, na parter? Czy do piwnicy? No tak. To lepiej było Francę udusić. A pewnie! Ci dwaj się napatoczyli i wykonali całą robotę. Jak myślisz, że złapała się za serce Alunia? No to dokończyłem sprawę, nie? No i tak by długo nie pociągnęła. Człowieku, czy do ciebie nie dociera, że ty zabiłeś? Co z tego, że żonę? Resztę życia spędzisz w więzieniu z facetami, których chrapanie będzie najmniejszym problemem. Wiesz, co ci powiem?
lepsze to niż życie z tą jęcą. Za młody jesteś i za głupi, żeby docenić, co to święty spokój i cisza. To twój? No, w sumie tak ciężko powiedzieć na 100%. Ciekawe, a tu jest twój numer telefonu. No, to chyba mój. Ziemek, nie wkurzaj mnie, chłopcze, tylko mów prawdę jak było. No, że o czym, dziadek? Czy to był kradziony rower, czy nie? Tak, to znaczy nie. Chciałem dobrze, no ale nie wyszło. No to jaki był plan? Rower był i jest mój. Znudził mi się i chciałem kupić nowy. Kolega mi podpowiedział, że jak go ubezpieczę, a potem zgłoszę kradzież, to dostanę odszkodowanie. I kupisz sobie nowy rower. Ale ci go nie ukradli, tylko tak zeznałeś, łachudro jeden, a mnie dałeś ten rower. No, żebyś dbał o zdrowie i kondycję. No, w twoim wieku to chyba ważne, nie? O zdrowie, o kondycję, a nie o kasę ci chodzi, kochany wnusiu, niech pani go wsadzi do pudła, bo jak mu przy nas Dobrze, chodzę, już. to smak straci. Spokój. Gówniarz jeden. Ziemek, wiesz, że za oszustwo jest paragraf, co? Ale ja nie chciałem nikogo oszukać. A nie może mi pani dać jakichś prac społecznych i będzie okej? No. 30 godzin w schronisku dla zwierząt. Ale jak jeszcze raz cię przyłapię na takim kombinowaniu, to... No. Jak to było? Żona męczeńska korona? Bawi cię to? Mój ojciec też tak mówił i... Nieważne zresztą. No wiesz, jak to jest, to niektórzy faceci tak sobie tłumaczą własną agresję. Głupimi powiedzonkami i testosteronem. Gdzieś to musi znaleźć ujście, nie? Dla mnie to nie są faceci. A jaki jest twój typ, Majcher? A po co ci ta wiedza? Ja nie szukam męża ani kandydata na męża, więc nie wiem, po co sobie utrudniać życie. Spadam. Miłego podnoszenia żelastwa na siłowni. Majcher? Co ty tutaj robisz? A ty co tu robisz? Miałeś iść na siłkę? Byłem, przyszedłem uzupełnić płyny. Ja już uzupełniłam. Czekaj. No skoro już się tutaj spotkaliśmy, to wypijmy piwko. Tyle razy cię zapraszałem. Niech będzie. Czyli to jednak randka? Proszę cię. Słuchajcie, ja mam oko na takie rzeczy. Ja od razu widzę, jak coś się klei i ja wiem, z jakiej mąki chlebek będzie, a z jakiej tylko zakwas. Błagam cię, nie. Madzia, dla piwka. Dobra. Ona tylko udaje taką niedostępną. To jest dobra taktyka na początek. A on, zobacz, jaki temperamentny. Błagam cię. Słuchaj, ona to będzie do starości czekać na księcia z bajki na zielonym koniu. Aż się zmarszczy jak suszona śliwka. Oj, tyle z tego będzie. Co ty taki wyrcyn jesteś zgorzkniały, co? Dla ciebie się księżniczka nie znalazła? Nie no, ja normalnie taką chemię między wami wyczuwam. Słuchaj, chemię to ja już kiedyś poczułem. Raz ochajtany byłem, wystarczy. O, ła. Czyli była jakaś pani Bercyn. Była. Ale się zmyła, nie ma tematu. Na drugą nóżkę? Czystą, proszę. Oj, no to ci musiała nieźle zajść za skórę.
Dzięki. Na razie, Majera. Ty, no ale... Co ja też powiedziałam, czy... On serce złamany chłopak ma. Takiego to ja bym nie brała. Same problemy z tego będą. Ale szkoda trochę, wiesz, bo dzieci byście mieli ładne. Zwłoki, młoda kobieta. Kompletnie zmasakrowana. Blondynka. Furę mi ukradli spod domu, ktoś się nie bał i zajebał. To pan ukradł ten samochód? Bzdura, niczego nie ukradłem, co to jest za cyrk w ogóle? Ale mamy wspólną znajomą, Roxy. Od czego tu jesteście do cholery? Pierdzicie tylko w stołki za moje podatki. A ja już widzę, jak wypłacicie te podatki. Pan się uspokoi.